Witam wszystkich. Jako, że zbliża się zima, robi się coraz zimniej, warto byłoby się uniezależnić od kaloryferów, bo wiadomo, rury pękają, może pęknąć rura, może zabraknąć tej ciepłej wody i grzanie nie będzie. Albo możecie mieć tak jak u mnie, że na przykład kaloryfery włączają się dopiero poniżej 12 stopni. No i załóżmy, że ja sobie otworzyłem okno, żeby wywietrzyć pokój, a że było zimno, to się wychłodziło. Ale później temperatura wzrosła, kaloryfery się wyłączyły i nie mam czym nagrzać i w pokoju mam zimno. No w takim przypadku bardzo przydatna będzie rzecz, którą dzisiaj wam pokażę, a mianowicie taka jakby nagrzewnica, grzałka, farelka. Taka, która pozwoli w krótkim czasie ogrzać pokój lub inne pomieszczenie. Może się przydać także tam, gdzie po prostu tych kaloryferów nie mamy, na przykład na działce. Jak widzicie, już zmontowałem tutaj część tej grzałki. Ma tutaj taki duży 12 cm wiatrak. Tutaj jest część główna, czyli te grzałki. Tak, pociąłem taką dużą grzałkę na 10 części i połączyłem je tutaj wszystkie szeregowo. To ma jakieś 40 ohmów. No tutaj jeszcze są śrubki, żebym to później sobie skręcił, a tutaj jest góra. Z takim włącznikiem, po prostu nic tutaj specjalnego nie ma. Na górze. No i jak to działa? Po prostu włączamy to i nam ogrzewa. No i to jest praktycznie całe tego działanie. Ale tu są też inne rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać. Jak to chodzi? No między innymi ma to zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nie mogłem tak tego zostawić. To oczywiście nie spełnia norm przeciwpożarowych, bo tutaj widzicie, deski są z drewna, a to jest zamontowane po prostu na takich aluminiowych płytkach, te wszystkie grzałki. Więc musiałem dać tu jakieś zabezpieczenie przeciwprzegrzeniowe. No tutaj jest płytka tego zabezpieczenia, jak widzicie. Jest tutaj taki zwierny. Dlaczego zwierny, to powiem za chwilę. Czujnik na 65 stopni, a tutaj jest płytka z przekaźnikiem. I z zasilaczem na kondensatorze. Stosowanie żadnej tutaj przetwornicy impulsowej czy transformatora nie miałoby sensu. To jest tak mała moc, że wystarczy tu zasilacz na kondensatorze. Schemat też pokażę, ale po kolei. Tutaj, jak widzicie, jest taki kondensator z diodą. To jest zasilanie wiatraka. No bo po co dawać tutaj oddzielną przetwornicę do wiatraka, skoro przecież mamy tutaj grzałki, a to grzałka to jest taki jakby potencjometr. Jak przesuwamy tutaj sobie, na przykład, skoro tu jest 10 grzałek, to na jednej jest jakieś 23 V. No po podłączeniu wiatraka trochę to spada. Więc ja tutaj dobrałem tak, że akurat między tymi punktami, gdzie jest wiatrak, jest spadek jakieś 12 V. 11-12. Czy nie wiem w sumie jak to tutaj jest. Aczkolwiek na kondensatorze jest 13,5, żeby ten wiatrak na 12 V trochę szybciej sobie chodził, ale to mu nie zaszkodzi. Po prostu tu jest prostownik na jednej diodzie. Dlaczego na jednej diodzie? Ano skoro to ma 40 ohmów, to łatwo sobie policzyć, że brałoby to ponad 1300 W w czasie włączenia. No a to jest za dużo, wiatrak, ja to testowałem, nie dałby rady wychłodzić tych grzałek. Tak żeby one się nie rozgrzewały do czerwoności, tutaj nie nagrzewały za bardzo tych drewienek. Dlatego, jak widzicie, tutaj są dwie diody. To jest podłączone tak, że po prostu grzałka jest przez włącznik i przekaźnik do sieci. No a tu są jeszcze takie dwie diody, żeby to tylko jedną połówkę sinusoidy przewodziło. Dzięki temu moc spada dwukrotnie i mamy jakieś 650 W mocy grzewczej, tego co jest wystarczająco. Dlatego tutaj w tym prostowniku jest jedna dioda, no bo jak mamy tu jedną połówkę sinusoidy, to po co mostek prostowniczy, jak i tak tylko jedną możemy wyprostować. No i to tyle, jeśli chodzi o konstrukcję tego. Obudowy myślę, że nie warto pokazywać, jak zbudować obudowę. Każdy zrobi ją do własnych potrzeb. Powiem tylko, że tutaj no widać ścianka. Tutaj ma 12 cm. Tutaj 16. No a po środku także się zmieścił wiatrak. To ma 1,8 cm. Tutaj więc 15,6. 12 plus 2 razy 1,8. No tak wygląda budowa. Ważne w konstrukcji jest tylko to, żeby tutaj, jak widzicie, te blaszki były po tej stronie, żeby wiatrak w nie dmuchał i chłodził, żeby one
nie przypalały nam tutaj deseczek. Dobra, to chyba czas na schemat tego grzejnika. Narysowałem schemat naszej grzałki. Jedyna skomplikowana na pierwszy rzut oka tutaj rzecz to jest ten układ zabezpieczenia przeciwprzegrzaniowego. Reszta jest banalnie prosta. Mamy tutaj włącznik, który jak widać włącza lub wyłącza całość układu. Tutaj jest drugi, a tak właściwie tutaj już jest przekaźnik, który właśnie decyduje o tym, czy to włączyć, czy wyłączyć w zależności od tego, jaka jest tutaj temperatura na tym bimetalicznym tym włączniku z takim zwiernym, takim czujniku. No tutaj jest ta dioda, ja tutaj użyłem dwie diody UF5404 równolegle, bo one mają prąd, jedna ma maksymalny prąd 3 ampery, tutaj prąd jest jakieś ze 6, więc dałem dwie równolegle. Akurat miałem dwie, więc dałem dwie takie, mogłem też dać inne, gdybym tylko miał. Tutaj niekoniecznie ta dioda lepsza by była nawet na wyższe napięcie, bo tam maksymalne 400 V, ale tutaj wystarcza. Tutaj mamy grzałkę. No tutaj mamy fazę, tutaj przewód neutralny, tutaj uziemienie. Uziemienie jest, bo miałem w kablu, więc po co ma się marnować? Podłączyłem je do jedynej metalowej części, czyli do tej tutaj siatki osłonki wentylatora. No i to jest główny obwód tego z tą grzałką. Teraz tutaj jest jeszcze drugi, jak widzicie. To jest ten zasilacz z kondensatorem, o którym mówiłem. Od razu mówię, że tutaj wszystko jest nieizolowane. Jak widzicie, wentylator jest podłączony bezpośrednio do przewodu neutralnego, ale to nie znaczy, że on zawsze jest do neutralnego. Jak podłączymy to na odwrót, to może się zdarzyć, że do fazy będzie podłączony. Od razu mówię, tutaj wszystko jest nieizolowane. Należy zachować szczególną ostrożność przy tym, przy budowaniu tego. No tu mamy zasilacz z kondensatorem, rezystor ograniczający prąd początkowy tego kondensatora, kondensator 1,5 mikrofarada 400 V, rezystor rozładowujący, mostek prostowniczy, taki mostek SMD w moim przypadku, kondensator, no i dioda Zenera, żeby napięcie tutaj nam nie wzrosło bez obciążenia. 1W, bo tutaj całkiem spora moc się wydziela na tym, jak na diodę Zenera. No bo trzeba całkiem sporej, jak na taki zasilacz, mocy dostarczyć do cewki, żeby załączyć przekaźnik. Tu mamy przekaźnik, tradycyjnie dioda gasząca szpilki przy przekaźniku. No a tutaj już widać jest taka jakby taka plątanina tych różnych elementów, bo tutaj jest właśnie ten układ sterowania tym. Jak ktoś się temu zatrzyma film i bliżej przyjrzy, to może mu to przypominać układ z filmu o włączaniu i wyłączaniu jednym przyciskiem. Jeśli ktoś nie oglądał tego filmu, macie go w tym momencie o tutaj. Jest też link w opisie. Mam nawet dalej ten układ. To jest tak naprawdę układ, kawałek układu włączania i wyłączania jednym przyciskiem. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jak włączamy to włącznikiem, tutaj zaczyna być zasilanie, się pojawia. Później plus idzie, znaczy nie, minus idzie na emiter tranzystora NPN BC547, a plus, no plus idzie sobie też na emiter, ale tranzystora tym razem PNP BC560. I z racji, że tutaj jest kondensator, na nim jest na początku 0 V, to ten plus, znaczy minus, który przepływa przez chwilę przez ten kondensator, otwiera nam ten tranzystor, który z kolei zaczyna nam tutaj przez kolektor otwierać ten tranzystor tutaj, a ten tranzystor z kolei załącza przekaźnik, no i otwiera nam też ten tranzystor, czyli oba są otwarte, już nie potrzeba tutaj żadnego prądu dawać przez ten kondensator do bazy tego tranzystora. Przekaźnik jest załączony. A gdy temperatura nam wzrasta, tutaj ten styk się zamyka, no i po prostu zwiera nam bazę z emiterem, wyłącza ten tranzystor, co za tym idzie, ten też się wyłącza, cewka się wyłącza. I jak już ostygnie i to znowu się rozewrze, ponownie się nie załączy. Właśnie po to potrzebowałem tu taki układ.
Bo tak mógłbym po prostu dać tutaj jakiś bezpiecznik rozwierny. Ale ja wolałem tak. Mogę to w przyszłości nawet zmienić na włączanie, wyłączanie jednym przyciskiem. Tej nagrzewnicy raczej... No grzałki na grzewnicy jednym przyciskiem będę mógł to sobie wyłączać albo jakąś diodę sygnalizacyjną dodać. No także jak widzicie, konstrukcja tego skomplikowana nie jest. Jeszcze pokażę to. Ten zasilacz z bliska z tym układem zabezpieczeń. No wygląda to tak, jak widzicie. Jakieś zbliżenie tu zrobię. No tak, tu jest ten mostek prostowniczy, o którym mówiłem. No kondensator i trochę rezystorów. Bo chciałem to zrobić jak najmniejszy jak się da, żeby jak najmniej blokowało przepływ powietrza. A od tej strony wygląda to tak. Tu macie ten kondensator, rezystor, no i ten czujnik. Nawet jest na nim napisane jego parametry. A tutaj są te dwie diody. No i to tyle, jeśli chodzi o budowę tego. Zaraz to uruchomię, pokażę jak działa. To może jak rozgrzałem lutownicę, to w międzyczasie powiem jak tutaj dobrać to napięcie dla wentylatora. Po prostu trzeba to położyć sobie, jak macie, jakbyście zmontowali to tak samo jak ja tutaj. Czyli neutralny przewód jest podłączony tutaj. Tutaj dać minus, znaczy jak najpierw ustawić miernik na prąd zmienny, tutaj dać jedną sondę, tutaj jeździć sobie drugą sondą. Oczywiście włączyć, położyć sondę, sprawdzić napięcie i wyłączyć, żeby nie przegrzać tego. No i znaleźć gdzieś jakieś 11-12 V. Pamiętajmy, napięcie szczytowe jest wyższe niż 230 V, więc tak samo to, że miernik nam pokazuje tutaj jakieś 11 V, to nie znaczy, że tu jest max 11 V, tylko 11 V razy pierwiastek z W, bo takie jest wzór na napięcie szczytowe. To 230 V to jest napięcie RMS. No i po prostu znaleźć to, później podłączać ten kabelek tutaj i patrzeć, kiedy na tym kondensatorze będzie te 12 czy 13 V. Tak to ustawiamy. A co ważne, to należy podłączyć to, no wiadomo, tutaj, ale tego nie wolno łączyć z tym, bo jakby to nam się przypadkowo odpięło, a to by dalej było połączone, to zobaczcie co się dzieje. Tutaj połączenia nadal są ze sobą połączone. Neutralny albo faza, w zależności od tego jak podłączymy, z wentylatorem. Znaczy nie, źle to mówiłem, tutaj ogólnie na schemacie tak to narysowałem, że łatwo się pomylić. Bo przecież te dwa punkty są ze sobą połączone. No i podłączone tutaj, więc jak one by się stąd odpięły, to prąd nam przepływa przez fazę, przez wentylator i z powrotem tutaj. No i w takim przypadku możemy się już z naszym poczciwym wentylatorem pożegnać. Nie wytrzyma tak wysokiego napięcia, zwyczajnie spali się, pójdzie z niego kupa iskier i po wentylatorze. Dlatego należy pamiętać, żeby to tutaj podłączyć tak, żeby w razie jakby to się odpięło, to nie spowoduje uszkodzenia wentylatora. Tak jak widzicie tutaj u mnie, to nie jest ze sobą połączone cyną. Więc jakby się nam tutaj to odpięło, to cały czas będzie tutaj na grzałce i nic się nie stanie. No chyba, żeby grzałka tutaj pękła. Ale to jest dużo mniej prawdopodobne niż to, że na przykład przykryjemy wentylator, cyna by się tu roztopiła, zanim zadziała zabezpieczenie. Przestanie tutaj, odepnie się to z tym, jakby było połączone, odepnie się i po wentylatorze. Dlatego należy o tym pamiętać. No i jeszcze to, o czym nie powiedziałem, to warto dodać sobie tutaj jakiś bezpiecznik. O. Na przykład tutaj, tak przykładowo. Bezpiecznik szybki 10 A. Złożyłem już prawie naszą grzałkę. No tu jest ten kabelek od uziemienia, który mówiłem. Trzeba go tutaj pod śrubę wsadzić. No a w środku wygląda to tak. No widzicie te grzałki, wiatrak. No i tam jeszcze kable do wiatraka i tutaj na dole, nie wiem czy coś widać, ale jest tam ten układ zabezpieczeń. Otworzę trochę tą klapę na górze. No i widzicie, te białe to jest czujnik temperatury, który oczywiście na razie jest nieprzymocowany, ale jego należy przymocować,
na pastę termoprzewodzącą do któregoś z tych tutaj aluminiowych podkładek. Do którejś z tych aluminiowych podkładek. Myślę, że tutaj nie muszę tłumaczyć, jak wykonać tą całą rzecz. Po prostu wycinamy deskę, która będzie pasować do naszych wymiarów. Zależy, jakie wymiary obudowy sobie wybraliście. I po prostu zaznaczamy sobie w równych odstępach, gdzie zamontować grzałki i później wycinamy tutaj na samą górę. No w moim przypadku się trochę przeliczyłem. Miało tu być... Zrobiłem 11 miejsc, miałem 10 grzałek, więc to zostało. Jakbym miał 11, to robimy tak, że jedno na górę, takie pojedyncze, a reszta podwójna. No i łączymy tak jedziemy wężykiem, czyli po prostu tak łączymy te grzałki tak w szereg. Szeregowo. Można też dodać sobie drugi wiatrak tutaj i usunąć tamte diody, albo dać przełącznik zwierający te diody zmniejszające moc, żeby wycisnąć sobie o 1300 W. Jak dla mnie 650 w zupełności wystarcza. To zamknę to i włączę naszą grzałkę. No, włączam przycisk. Wciskam. No i widać, ruszyło i już ładnie nam grzeje. No niestety nie mam jak pokazać tego ciepła, ale czuć tutaj bardzo przyjemne ciepełko leci. Dosyć dużo, to może naprawdę w krótkim czasie myślę, że mój pokój by nagrzało. A zobaczcie, teraz jak wyłączam. Najpierw wciskam tutaj na górze, a później coś jeszcze przytyka. No i to jest właśnie ten przekaźnik, który też się chwilę wyłącza, bo tam ten kondensator w tym zasilaczu kondensatorowym musi się rozładować. Oczywiście ja to muszę jeszcze skręcić. No i tutaj dać jakąś osłonkę, bo te grzałki tam są bardzo niebezpieczne. Nie dość, że wysoka temperatura, to jeszcze napięcie sieciowe na nich. Tak samo reszta obwodów. One nie są galwanicznie izolowane. Pamiętajcie o tym. W tym momencie ja nie wiem, czy włącznik wyłączył neutralny czy fazę. Dlatego nawet teraz nie mogę tam włożyć ręki. Dopiero jak odłączę to z gniazdka. No i to tyle w temacie grzałki. Mam nadzieję, że teraz wiecie, jak już samemu sobie taką grzałkę na zimę zbudować. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę. Żeby nie przegapić kolejnych filmów i przy okazji wesprzeć kanał, subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach.